Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Świat po Fedzie. Co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Temat tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Świat po Fedzie. Co dalej? Wczoraj doszło do podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych i prezes Powell sygnalizuje, że to już jest koniec cyklu podwyżek stóp procentowych. Fed nie przejął się kłopotami amerykańskich banków i, co jest ciekawe, podwyższył te stopy procentowe, chociaż oczekiwania rynkowe przede wszystkim były na czerwiec na podwyżkę stóp procentowych, a ona nastąpiła już wczoraj. No i pytanie jest, co z tego się wykluje, co dalej. Jak widzimy na tym pierwszym i drugim wykresie, tutaj stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych systematycznie idą do góry i na trzecim wykresie widać, że przynosi już to swoje konsekwencje w tym, co się dzieje na rynku międzybankowym w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta dynamika pożyczek zaczyna ewidentnie spadać. Pytanie jest, czy Fed już widzi recesję w amerykańskiej gospodarce. Tego będziemy się trzymać. Natomiast oczekiwania co do tego, co się może wydarzyć w kolejnych miesiącach, ewidentnie wskazują, że pojawia się przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Na następnym wykresie bardzo ładnie to widać, a rynkowe oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych mówią nam już jednoznacznie, że rynek spodziewa się być może nawet 3 obniżek stóp procentowych do końca 2023 roku i rośnie prawdopodobieństwo, że będą nawet 4 obniżki stóp procentowych od obecnych poziomów, a pierwsza ma mieć miejsce we wrześniu. Jeszcze nigdy, od bardzo długiego czasu wrzesień nie był na radarze inwestorów jako moment pierwszej obniżki stóp procentowych i ten wykres bardzo ładnie to pokazuje, że rośnie nawet prawdopodobieństwo, że będzie aż 50 punktów bazowych obniżki stóp procentowych. Czy to oznacza, że amerykańska gospodarka jest teraz w recesji? To będziemy teraz monitorować. I dzisiaj mamy następny niezwykle interesujący dzień, ponieważ o godzinie 14:15 mamy decyzję ECB w sprawie stóp procentowych i jak widzimy tutaj inwestorzy oczekują, że stopy pójdą o 50 punktów bazowych. Czyli tak, w Stanach Zjednoczonych mamy 25 punktów bazowych z perspektywą, że nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych. W strefie euro mamy dzisiaj 50 punktów bazowych i jak widzimy na oczekiwaniach co do przyszłych stóp procentowych w rynku jest już co najmniej kolejne 50 punktów bazowych plus jest szansa na trzecią podwyżkę stóp procentowych, czyli łącznie o jeszcze prawdopodobnie 75 punktów bazowych od obecnych poziomów. Dlatego też oczekiwania ewidentnie faworyzują scenariusze, które zakładają, że ten dysparytet między stopami procentowymi będzie się zmniejszał na niekorzyść amerykańskiej waluty. Jest to jeden z tych czynników, który powoduje, że amerykański dolar się osłabia. A jak stopy procentowe mają się zachowywać w strefie euro? Widzimy, że być może dopiero początek przyszłego roku przyniesie nam jakąś obniżkę stóp procentowych w strefie euro, ale generalnie taka prognoza co do stóp nie przewiduje dynamicznych ruchów w dół na stopach procentowych w strefie euro. I rynkowe stopy procentowe, które nam pokazują, jak rynek to widzi, myślę, że reakcja, czyli spadek rentowności do poziomów okolic 3,30 sygnalizuje nam właśnie, że rynek ma ochotę na to, żeby rozpocząć dyskontowanie recesji, dyskontowanie szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, dyskontowanie procesów dezinflacyjnych, czyli że ma ochotę na spadki rentowności amerykańskich papierów. Myślę, że to jest scenariusz bazowy. I rynek teraz patrzy na dysparytety, czyli na różnice w rentownościach między amerykańskimi papierami a innymi. Na pierwszym wykresie widzimy, co się dzieje względem innych krajów G7, jak bardzo ten spadający wykres, ten biały wykres pokazuje, że oddala się atrakcyjność, zmniejsza się atrakcyjność amerykańskiego dolara, więc tutaj sytuacja i wpływ fundamentów na amerykańskiego dolara jest bardzo silny i na następnym wykresie mamy w szczególności ulubioną miarę pokazującą siłę albo słabość euro-dolara,
czyli spread między dwójkami amerykańskimi a niemieckimi. On także się zmniejsza do poziomów najniższych od końcówki 2021 roku, a to jest ewidentny sygnał, że presja na rzecz euro występuje i faktycznie tak się dzieje. Wróciliśmy wczoraj na poziomie 1,10 z dużą szansą, że pokonamy ostatnie maksima, a wtedy otworzy się przestrzeń do ruchu w okolice 1,1250, gdzie mamy następny potencjalny opór, a w takiej sytuacji ruch wzrostowy na euro-dolarze będzie faworyzował różne klasy aktywów na całym świecie, przede wszystkim rynki ryzykowne i rynki emerging markets. Więc to, co się dzieje dzisiaj o poranku na euro-dolarze, powinno cieszyć w szczególności rynki emerging markets, rynki takie jak rynek złotego, rynek polskich aktywów. Więc moim zdaniem rośnie szansa, że pomimo bardzo słabej sesji wczoraj na Wall Street, dzisiaj indeksy giełdowe w Warszawie pójdą w górę i że polskie aktywa będą znowu kupowane. Dlatego też te rozchodzenie się, czyli tak zwany decoupling, zachowania Wall Street i zachowania innych rynków europejskich, ale przede wszystkim rynków emerging markets powinien postępować. Więc ja się osobiście bardzo cieszę z tego, że dzisiaj witamy euro-dolara wyżej niż to miało miejsce wczoraj. Dzisiaj poznamy wskaźniki PMI, to są ostateczne odczyty za kwiecień i myślę, że rynek je po prostu zlekceważy. Być może będzie się koncentrować na danych o inflacji producenckiej w marcu dla strefy euro, która ma dynamicznie spaść do poziomów poniżej 6% z 13,2%. Ten proces dezinflacyjny będziemy tutaj także śledzić i moim zdaniem poza dzisiejszymi decyzjami ECB będziemy się koncentrować także na joblessach, czyli na cotygodniowym informacjach z rynku pracy, ponieważ jeszcze raz podkreślę, poziom 250 000 jest teraz takim oporem. Jego pokonanie będzie oznaczało, że i joblessy zaczynają sygnalizować bardzo złe informacje z rynku pracy, a to jest oczywiście przestrzeń do tego, żeby znowu dyskontować osłabienie amerykańskiego dolara. Na rynku surowcowym i przyszłe zachowania banków centralnych widać także po zachowaniu ropy naftowej, która wczoraj zaliczyła już wyraźny spadek poniżej $70. Ropa naftowa ewidentnie dyskontuje teraz spowolnienie gospodarcze i ten wykres bardzo ładnie to pokazuje. Jeżeli dzisiaj się nie uda się wrócić nad poziom $70 na ropie WTI, to będzie to sygnał, że naprawdę rynek ma ochotę dyskontować negatywne scenariusze w światowej gospodarce, natomiast osłabienie amerykańskiego dolara i ruch na rentownościach, czyli spadek, faworyzuje grę na wzrosty na cenie złota. No i faktycznie tak się dzieje. Atakujemy maksima wszechczasów z dużą szansą na to, że one zostaną pokonane, ale dzisiejsza nocna aktywność złota pokazuje, że zostały wyczesane stop-lossy nad maksimami wszechczasów, a to także jest pewnego rodzaju sygnał, że rynek się oczyszcza do następnego ruchu. I dzisiaj także patrzmy na zachowanie ceny miedzi, ponieważ jeżeli cena miedzi przebije wsparcia, ropa naftowa utrzyma się poniżej $70, to rynek surowcowy i analiza międzyrynkowa będzie jednoznacznie wskazywała, że rynek dyskontuje negatywne scenariusze w gospodarce. Wall Street wczoraj spadło, zachowała się bardzo słabo, ale dzisiaj futures zaczynają się podwyższać, pokazują optymizm, który się rodzi na indeksach giełdowych. Przede wszystkim on wynika z tego, co się dzieje na giełdzie w Chinach, w Hongkongu, ale ten Hongkong jest przede wszystkim napędzany wzrostami euro-dolara, więc widać, jak duże jest przełożenie euro-dolara na zachowanie indeksów giełdowych, więc moim zdaniem giełda w Europie nie powinna rozpocząć to jakoś negatywnie. Jest szansa na optymizm z powodu właśnie zachowania euro-dolara, ale myślę, że ten optymizm, jeżeli się narodzi, to przede wszystkim powinniśmy obserwować rynek surowcowy, bo on także nam podpowie, czy to takie zachowanie jest uzasadnione. Jeszcze raz przypomnę, rynek surowcowy dyskontuje recesję teraz w amerykańskiej gospodarce i dopiero tutaj zwrot powinien dać nam przestrzeń do tego, żeby jakimś większym optymizmem obserwować rozwój sytuacji. Jeżeli Bitcoin, który wraca na $29 000, ma także ochotę dyskontować optymistyczne scenariusze, to powinniśmy wrócić co najmniej w okolice ostatnich maksimów i poziomu $30 000. No i teraz na koniec dział poświęcony polskim aktywom z powodu tego, że wzrosty euro-dolara powinny faworyzować także scenariusze
prozłotowe, czyli spodziewam się dalszej presji na umocnienie krajowej waluty i względem euro, jak i względem amerykańskiego dolara. Przede wszystkim powinny być kupowane polskie obligacje, ale także giełda papierów wartościowych powinna moim zdaniem zaliczyć dobre otwarcie i powinniśmy być świadkami prób następnych ataków na ostatnie maksima. Jeżeli popyt na ryzyko się utrzyma z powodu rosnącego euro-dolara, który moim zdaniem jest teraz kluczowy i na niego powinniśmy patrzeć. Czeka nas następna fascynująca sesja z batalią o to, jaka będzie reakcja po dzisiejszej decyzji ECB. Dlatego też świat po Fedzie mówi nam o optymizmie, popyt na ryzyko się jednak pojawia, pomimo tego, że rynek surowcowy sygnalizuje recesję. Rynek dyskontuje przyszłość, natomiast rynek surowcowy dyskontuje to, co się ma teraz dziać. No i moim zdaniem ważniejsza jest przyszłość niż taka teraźniejszość. Drodzy Państwo, i w tym momencie zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych, które są dostępne tam na dole w opisie i w komentarzu dotyczącym tego, jak powinna się zachować giełda w obliczu widma recesji, jak inwestować na giełdzie, to darmowe szkolenie online dotyczące tego, co robić, żeby zwiększać swoje szanse na sukces na giełdach papierów wartościowych. Warto się z tymi materiałami zaznajomić. Przypominam, one są tam na dole w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.